Cześć, tu Kamil Kosecki, kompozytor muzyki poważnej. To już 13. część mojego komponowania utworu Fantasy on Twinkle Twinkle Little Star na fortepian. W dzisiejszym odcinku będzie jedna z większych kulminacji. Zagram w niej całą melodię w klasterach. W tym przypadku będą to 7- i 8-dźwięki, przemieszczające się po klawiaturze jak pająk, który wije swoją sieć. Będą też fragmenty składające się z motywu Twinkle Twinkle Little Star. Tutaj chodzi mi o powtarzalność tej samej nuty, bo ta melodia jest zbudowana z 2 powtarzających się ćwierć nut na tej samej wysokości. I ten motyw rytmiczny stanowi główny człon mojej całej motywiki fantazji. Tak jak wspominałem w poprzedniej części, będę szedł raczej w złowieszczą i mroczną stronę, więc dziś dalsza część taka właśnie będzie. Pojawi się też nowa melodia. Ona właściwie nie ma nic wspólnego z tematem Twinkle Twinkle Little Star, ale dobrze się wpasowuje w całość utworu. I tą właśnie melodią zakończę dzisiejszą część. No dobra, czas posłuchać, jak to brzmi, a potem pokażę wam, jak to wygląda w nutach. Jesteśmy w dynamice mezzo forte, czyli gram średnio głośno. W prawej ręce jest motyw melodyczny, który gram septymami. A właśnie, co to jest septyma? Septyma jest interwałem, czyli odległością pomiędzy 2 dźwiękami. Septyma jest to odległość pomiędzy 1. a 7. stopniem skali muzycznej. Możemy wyróżnić septymę wielką oraz septymę małą. Wiedząc, ile septyma ma półtonów, możemy ją zagrać od dowolnego dźwięku na klawiaturze. To będzie septyma mała, a to septyma wielka. Łatwiejszym znalezieniem septymy będzie zagranie oktawy i odjęcie 1 półtonu, to jest septyma wielka, odjęcie 2 półtonów, to jest septyma mała. Wracając do fantazji, w prawej ręce mamy właśnie te septymy, a w lewej ręce mamy pochody 8. Tutaj zmieniłem klucz w prawej ręce z klucza basowego na wiolinowy, ponieważ dźwięki są coraz wyżej. Zaczyna się też robić coraz głośniej i tutaj zaczynają się nasze klastery w prawej ręce, które gram w dynamice fortissimo possibile, czyli jak najgłośniej. Od tej pory gram w lewej ręce oktawę w basie, cały czas na tej samej wysokości, a potem szybko uciekam do prawej ręki, żeby jej pomagać grać klastery, które imitują naszą melodię Twinkle Twinkle. To jest akcent, czyli trzeba tę nutę zagrać mocniej. Tutaj nam się pojawia skrót słowa accelerando, co z włoskiego oznacza przyspieszając. I my sobie przyspieszamy aż do tego fragmentu, gdzie ćwierćnuta równa się 132 uderzenia na minutę. Oczywiście wykonawca, kiedy gra utwór, nie wiadomo, czy trafi idealnie w to tempo, ale w trakcie ćwiczenia całego utworu nauczy się robić przyspieszenie i trafiać na pewno w tempo, które jest zbliżone do 132. Następnie w kolejnym takcie wracamy do naszego poprzedniego tempa 100 uderzeń na minutę, także trochę się dzieje.
Tutaj pojawia nam się taki znaczek. Jest to fermata. Ten znak przedłuża nam daną nutę, a o ile nam przedłuża, to właściwie zależy od interpretacji. Oczywiście nie będziemy jej trzymali pół godziny. Ale na pewno przynajmniej dodajemy jeszcze połowę długości tej nuty. Następnie pojawia nam się motyw melodii, w postaci tych właśnie powtarzalnych wysokości, który nam kończy moment kulminacji, wyciszając się aż do dynamiki piano, czyli cicho. I tutaj pojawia nam się nowa melodia, która kończy dzisiejszy fragment. Posłuchajcie teraz tego fragmentu z nutami. Jeśli podobał Ci się film, możesz dać lajka i zasubskrybować mój kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnej części.